Sprawa prawa aborcyjnego jest bardzo polaryzująca dla społeczeństwa i nie chcę tutaj dyskutować, czy jest ono słuszne, czy nie. Kwestia dotyczy się tego, co się dzieje wokół tego prawa aktualnie w Stanach Zjednoczonych. Pokrótce w stanie Georgia uchwalono nowelizację, która mówi, że nie jest możliwa aborcja dziecka, jeśli zostanie wykryte bicie jego serca, co ma miejsce w około 6 tygodniu ciąży. I teraz możemy śledzić doniesienia prasowe. W Hollywood Reporter ukazał się dosyć spory artykuł na temat reakcji największych wytwórni filmowych, NBC Universal, Sony Pictures, Warner Bros. I tak dalej. W Reutersie też jest szeroki wywiad z CEO Disneya, więc są to największe w zasadzie wytwórnie filmowe na świecie. I one zapowiedziały, że rozważają możliwość wycofania się z produkcją ze stanu Georgia. Przy tak wielkich korporacjach i tak dużej ilości produkcji, które tam powstają, to będą wielomilionowe straty dla takiego stanu, plus te wszystkie kooperacje, podproducenci i tak dalej, którzy współpracują z tymi wytwórniami. Są to ogromne pieniądze. Wytwórnie te powiedziały, że swoją decyzję uzależniają od tego, czy owo prawo zaostrzone aborcyjne zostanie utrzymane, czy nie. Więc o czym tutaj mówimy? Lobbying w Stanach Zjednoczonych generalnie jest dozwolony, ale tu mamy do czynienia ze sprytnym zagraniem tych korporacji, które nie zabierają nikomu pieniędzy, które na przykład przeznaczają na jakieś cele charytatywne, czy jakieś innego rodzaju dotacje. Sprytnie po prostu mówią, że ich produkcja zostanie wycofana, więc nie można tu powiedzieć, zarzucić jakiejś formy właśnie przekupstwa w tym celu, że komuś zabiorą jakieś pieniądze albo że komuś dadzą jakieś pieniądze. Tylko to jest takie mówienie po cichu pod dywanem, że jeśli utrzymacie to prawo, no to my wycofujemy się z produkcją. I teraz możemy sobie zadać pytanie. Są organy legislacyjne przewidziane do tego, żeby prawo tworzyć, żeby prawo stanowić i żeby prawo egzekwować. I tu nagle w ten ustanowiony schemat demokracji w USA wkracza korporacja, która mówi, że ona nie zgadza się z tym prawem i jeśli to prawo zostanie utrzymane, to ona wskutek restrykcji finansowych, jakie nastąpią po wycofaniu się z danego terenu, chce wymuszać zmianę tego prawa. Czyli pieniądz w tym momencie mówi nam, co ma być stanowione w prawie, jakie mamy wartości wyznawać, no bo przecież kwestia dotyczy bardzo delikatnych spraw jak etyka i moralność. Jest to też kwestia po prostu życia i śmierci istot ludzkich i pieniądz chce dyktować, jak my mamy postępować, jak ma zachowywać się prawo, jakie ma być prawo stanowione. Jeśli znacie podobne sytuacje, gdzie korporacje próbowały naginać literę prawa właśnie w ten sposób, to dajcie znać. Jednym z argumentów tych wytwórni filmowych jest również to, iż ich pracownicy nie zgadzają się na pracę w stanie, w którym jest stanowione tego rodzaju prawo. Tu można się zgodzić, tolerują ich poglądy, ale co z pracownikami, których podejrzewam nie jest mniej, którzy z takim prawem się godzą i chcą pracować w takim stanie i teraz jeśli zostanie wymuszone prawo jeśli zostanie wymuszona zmiana tego prawa, to oni znowu w tym momencie będą w tej samej sytuacji, co aktualni przeciwnicy zaostrzania tego prawa aborcyjnego. No, jest to wyraźny przykład tolerancji wybiórczej. Tak samo gro produkcji najnowszych filmowych, również hollywoodzkich, odbywa się w RPA, w którym prawa człowieka są łamane od kiedy w zasadzie to państwo powstało. Wcześniej dotyczyło to głównie populacji czarnoskórej, a aktualnie dotyczy to populacji ludzi białych. I tam na przykład powstaje film Mad Max, którego dystrybutorem w Polsce był Warner Bros., który chce się wycofać z stanu Georgia, ale w RPA nie miał problemu z produkcją filmu na terenach, gdzie prawa człowieka są łamane. Więc jest to po prostu obłuda z ich strony i próba naginania rzeczywistości do własnego światopoglądu, nie licząc się z tym, co myśli druga strona. Jak zawsze dzięki za oglądanie.